Cześć, witaj z tej strony Grzegorz Kusz, agent specjalny. Witaj w kolejnym moim odcinku. Dziś nie będzie czysto biznesowo, tak bym powiedział. Trochę będzie, myślę, przemyśleń. Wróciłem wczoraj z dwudniowego wyjazdu w góry na narty i w sumie też miałem czas właśnie, żeby troszkę pomyśleć, żeby zrobić sobie przerwę od pracy, to było zaplanowane. Ale też cieszę się właśnie, że ten czas znalazłem właśnie możliwość wyjazdu, że to wszystko pospinałem, bo wiesz jak to jest najczęściej. Najczęściej jest tak, że wszystko odkładamy, że ten wolny czas zawsze jest go za mało, zawsze mamy za dużo do zrobienia, tej pracy nigdy nie przerobimy, ale jednak ta praca najczęściej jest ponad wszystko, ona jest na górze po prostu. I niestety najczęściej w momentach, kiedy coś się dzieje, to my się zaczynamy zastanawiać, kurczę, przecież mogłem wcześniej zrobić inaczej, mogłem coś sprawić, żeby coś było innym priorytetem i tak dalej, i tak dalej. O czym tak naprawdę teraz myślę? Wiesz doskonale, że kilka dni temu zginął Kobe Bryant, tak? Czyli wybitny koszykarz. Mimo że ja koszykówki nie uprawiałem, nie jestem jakimś wybitnym fanem kosza, wolę piłkę nożną i też o tym wszyscy wiedzą, ale to w ogóle nie ma znaczenia, bo Kobiego w zasadzie znają wszyscy, albo przynajmniej kojarzą gościa. I teraz co się wydarzyło? No właśnie sporo osób tak naprawdę teraz będzie o nim mówić, będzie do tego wracać i ja już tego dnia, kiedy pojawiła się ta informacja, już o tym sobie myślałem. I ten wyjazd na narty dwudniowy i to w tygodniu, kiedy jest poniedziałek i wtorek, 2 dni pracujące. Ja byłem na nartach 2 dni pełne, więc mogłem i miałem możliwość przemyślenia tego wszystkiego. I dlaczego byłem na tych nartach? Bo miałem możliwość. Dlaczego? Bo miałem też czas, który ty też masz, ale pytanie, jak ten czas tak naprawdę, jak ty to wszystko układasz? Jak układasz w tym czasie siebie? Jak masz poukładany biznes lub pracę? Gdzie ty jesteś na tej linii czasu, na tych 24 godzinach? Ile ty potrzebujesz, ile ty musisz pracować codziennie, żeby móc żyć? Czy ty jesteś w stanie właśnie sobie coś zlecić lub przełożyć na inny dzień? Czy jesteś w stanie sobie zrobić mini wakacje w ciągu tygodnia? Czy nie? Czy musisz po prostu brać urlop? A jeśli możesz brać urlop, to czy w ogóle masz taką możliwość? Czy twój szef się może nie zgodzić? Więc też to jest kolejne pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. I podczas tego wyjazdu miałem właśnie pełne prawie 2 dni na przemyślenia dotyczące mojego biznesu, mnie, czasu w ogóle. I powiem szczerze, tak paradoksalnie, ta śmierć Kobiego trochę pomogła. Brzmi to absurdalnie, ale często się mówi właśnie, że ludzie się zatrzymują dopiero w momentach, kiedy coś się wydarzy, że jeśli wszystko jest takie normalne, tak leci dzień za dniem, taka rutyna, to oni biegają i czasami nie zastanawiają się nad czym. I dopiero jakaś tragedia, choroba lub śmierć bliskiej osoby sprawia, że ci ludzie właśnie się zatrzymują i mówią: teraz będę robił coś innego, teraz będę zmieniał swoje życie, bo właśnie coś innego jest ważne, bo przecież mamy wszyscy, jak ja to zawsze mówię, my wszyscy mamy datę ważności, ale nie znamy jej. Ona nie jest wydrukowana na naszym opakowaniu, na wieczku i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to my tak naprawdę zakończymy żywot na tej ziemi. I nie chodzi o to, żebym w tym filmie Cię jakoś straszył czy demotywował, bo absolutnie wiesz doskonale z moich filmów, że wręcz w drugą stronę część osób mi pisze, że są mega zmotywowani po tych filmach, mimo że ja tych filmów nie robię dla motywacji, bo motywacja przecież bardzo szybko mija, jest codzienność i tam trzeba mieć bardziej taką dyscyplinę i rutynę, tak? Poukładane plany, działania i żeby działać, a na pewno nie motywacja. Motywacja pozwala nam zacząć, ale to determinacja i taki, bym powiedział, nawet wojskowy rygor pozwala wytrwać w tych wszystkich postanowieniach czy jakichś celach, które sobie stawiamy. I zapisałem sobie kilka rzeczy właśnie związanych z tym, co się wydarzyło i z tym, że ja sobie w ogóle zaplanowałem taki wyjazd i chciałem też mieć możliwość pomyślenia, zastanowienia się, co jest istotne, czy ja robię wszystko według tego, co chciałbym robić, czy mogę coś zmienić, czy mogę coś zmienić lepiej. Oczywiście, znowu ktoś by powiedział: dobra, zginął koszykarz, no i co? I teraz swoje życie przekręcisz o 360 stopni? Nie. Ja też jestem fanem takiego zdrowego podejścia, czyli takiego racjonalnego i uważam, że taki zawsze złoty środek jest najlepszy. Nie ma lepszego i gorszego i nie możemy skakać z jednej na drugą stronę, czy z tej drugiej na pierwszą, bo to też nie do końca jest najlepsze rozwiązanie. To jest oczywiście moje zdanie, więc racjonalne podejście do wszystkiego, ale znalezienie takiego właśnie złotego środka na wolny czas. No i jakie są te moje przemyślenia? Pierwsza rzecz, ja sobie zapisałem te rzeczy, żeby
żeby powiedzieć o tych najistotniejszych, o których myślałem jeżdżąc na nartach. Wyłączyłem się tam biznesowo całkowicie, jakieś telefony były, ale starałem się ich nie odbierać, ale myślałem właśnie o życiu, o czasie, o przemijającym, o wielu, wielu rzeczach, które po prostu dotyczą nas wszystkich, Ciebie również, ale często odsuwamy je na później i tak naprawdę często jest to za późno. Więc dobra, pierwsze przemyślenie, które sobie zapisałem. No przede wszystkim, że czas jest ograniczony. Wszyscy to doskonale wiemy, ale gdzieś to właśnie wypieramy na zewnątrz, czyli że każdemu ten licznik bije, że jak to niektórzy mówią, PESEL to tylko liczby, ale każdego to z nas dotyczy, więc ten czas po prostu idzie. Nie zatrzymasz, więc jeśli nawet tematy się gdzieś tam odkłada na dalej, no to pytanie, na kiedy dalej? Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić nawet teraz, w tym tygodniu czy w tym miesiącu, mimo że chcesz zmienić swoje rozumowanie i swoje działanie właśnie na przykład przez to, że komuś się umarło, tak, że ktoś wcześniej odszedł z tego świata niż my planowaliśmy, bo czasami my mamy taką władczość w głowie i mówimy, kurczę, ja nie planowałem, przecież ja w ogóle, no, my nie planowaliśmy jako rodzina, że ktoś tam odejdzie, ale jakie my mamy na to, że tak powiem, decyzyjność? No nie mamy żadnej decyzyjności. Nie wiemy tak naprawdę, co się stanie i tu wcale nie chodzi o choroby. Zobaczcie, Kobe Bryant, młody facet, bo 41 lat, jak dobrze pamiętam, i tam był wypadek, czyli czysty przypadek, jakiś zbieg złych okoliczności, który sprawił, że gościa już nie ma. I słyszałem w jednym z filmów czy wywiadów, już nie pamiętam gdzie, bo sporo tych informacji się pojawia, że oni się dogadali z żoną właśnie, że nie latają razem. To była jedna z najlepszych decyzji, bo przecież część rodziny no, pozostała, więc tak naprawdę jakieś decyzje zawsze są podejmowane i teraz pytanie, co ty z tym robisz? Więc czas jest ograniczony, my to wiemy, ale teraz co z tym zrobimy? Ok, kolejna rzecz, którą sobie napisałem, ubezpieczenie na życie. No właśnie, w przypadku tego koszykarza to myślę, że są doradcy, którzy się tym zajmą. Tam jest ogromna korporacja, bym powiedział, takiej osoby znanej, nazwiska, brandu i wielu, wielu gadżetów, które on sprzedaje, jego nazwisko i tak dalej, reklamy, więc myślę, że tam pracuje nad tym nie jedna osoba. Ale w przypadku Twoim i w przypadku moim, ja takie ubezpieczenie na życie mam, więc w przypadku, kiedy zdarzyłoby się coś, czego nie planujesz, czego ja nie planuję, no to na szczęście jakieś ubezpieczenie jest. Pytanie jakie? Pytanie jaka suma byłaby dobra? Pytanie na jakie ubezpieczenie Cię stać miesięcznie, żeby płacić, czy rocznie? U mnie ta suma nie jest duża miesięcznie i tak naprawdę polecam, jeśli nie masz takiego ubezpieczenia, nie masz takiej karty, takiego jokera, która daje Ci spokój, da w zasadzie spokój Twojej rodzinie, czy Twoim najbliższym w momencie, kiedy by się coś wydarzyło, my tego nie planujemy. Ja tego nie planuję, ty tego nie planujesz, nikt tego nie chce. Chcemy żyć długo, w zdrowiu, w szczęściu, jak najdłużej lat. To długo, ta starość jest tak naprawdę uniwersalna i właśnie nie jest uniwersalna dla każdego. Każdy mówi sobie inaczej. Jeden mówi, że chciałby żyć 70, drugi 80. Inni znowu mówią, że nie chcieliby tak długo żyć, bo nie chcieliby się męczyć. Więc pytanie, i my tego nie wiemy tak naprawdę, ile tych lat będzie. Więc pytanie pierwsze, czy masz ubezpieczenie? Jeśli nie masz, to załatw sobie, tak? Daj sobie taki cel, że w lutym najpóźniej to ubezpieczenie będziesz mieć w swoim domu załatwione na kwotę taką, jaka będzie dla Twojej rodziny odpowiednia, na kwotę ubezpieczenia miesięczną czy roczną, którą będziesz wpłacał, na taką, jaką Cię stać, żebyś po prostu decydował, że to jest dla Ciebie istotne. Ja to zrobiłem już jakiś czas temu i myślę, że to jest jedna z lepszych decyzji, która jest. Zadaj sobie pytanie, czy masz ubezpieczenie samochodu OC, jeśli nie masz na życie. Jeśli odpowiesz, że samochodu ubezpieczenie masz w kieszeni czy w portfelu, a ubezpieczenia na życie nie masz, do tej pory nie miałeś lub miałeś, ale się skończyło i to nie było takie ważne, żeby sprawdzić, czy to jest dalej aktualne, no to pytanie, co jest dla Ciebie ważniejsze? Czy Twoje życie i zdrowie, czy samochód, ta metalowa puszka, która stoi na zewnątrz i moknie? Więc myślę, że to jest pytanie, które odpowiada na wszystko i kwestia tego, co z tym zrobisz. Co dalej? Kolejne przemyślenie, które miałem. To testament. O tym temacie już myślałem bardzo, bardzo długo, powiem, że już od kilku lat i na szczęście w tym miesiącu, bo w styczniu napisałem testament i on już jest. I niektórzy słysząc to słowo w ogóle ciary mają na ciele i mówią, jak to testament? Przecież testament to jak ktoś umrze. No właśnie, a jak ktoś umrze, no to już nie jest w stanie tego testamentu napisać, więc tego się zrobić nie da po śmierci. Po prostu uważam, że tak jak ubezpieczenie na życie, które w momencie, kiedy ktoś umiera, no to rodzina jest w stanie opłacić wszystkie rzeczy związane z pogrzebem i po prostu na przykład żyć, jeśli jesteś jedynym żywicielem rodziny. Jeśli faktycznie jesteś jedynym żywicielem, no to pomyśl o tym tak jakby 100%, bo w momencie, kiedy ucina się dochód, który ty przynosisz do domu, to co wtedy? Co wtedy z rodziną, która zostaje? Więc pomyśl i policz to, ile czasu rodzina będzie miała czasu spokoju, czyli kwoty, którą ona miesięcznie musi wydać na życie i ile czasu, i ile ty potrzebujesz dostać, znaczy twoja rodzina w momencie, kiedy by się coś wydarzyło i przemnóż to sobie wszystko
wszystko i wybierz odpowiednie dla siebie. I tak samo z testamentem. Co wpisać, jak napisać, dla kogo będzie firma, dla kogo będą pieniądze na koncie. Często są problemy już później właśnie po śmierci, że nie wiemy, no nawet jakie były konta w banku, okazuje się, że są tam pieniądze. Bank Wam nie zadzwoni i z informacją, słuchajcie, mamy tu 100 000 na koncie, bo myśmy się dowiedzieli, że Pan Rysiek już nie żyje. No nie będzie najprawdopodobniej takiej sytuacji, więc wiedza o tym, jakie są konta, gdzie są, dla kogo to ma być, żeby później się ktoś nie kłócił lub żeby to było dla jednej osoby decyzyjnej, najbardziej ogarniętej w rodzinie, która wtedy to wszystko podzieli, lub dla osoby, która ma pieniądze, jest normalna i to wszystko podzieli tak, żeby to było sprawiedliwie, albo jest w stanie te wszystkie papiery już później pozałatwiać, czy związane z nieruchomościami, czy z firmą może, to już też kwestia bardziej złożona, że jeśli jest firma, to w jaki sposób już to dzisiaj zrobić i zabezpieczyć, że w momencie, kiedy byłaby jakaś choroba nawet i ta osoba nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji, bo nie jest w stanie wyjść z łóżka lub nie jest w stanie myśleć. Żyje, ale nie jest w stanie nic podpisać. Co wtedy? Więc pytanie, czy te rzeczy możemy zrobić teraz, żeby mieć później więcej spokoju i już to załatwić zawczasu, gdyby coś się wydarzyło, czy martwić się później i powiedzieć, kurczę, czemu żeśmy tego wcześniej nie zrobili. Więc na pewno, myślę, testament warto sobie spisać nawet na zwykłej kartce. Można oczywiście podejść do notariusza. Z tego co wiem, podpisanie u notariusza właśnie takiego aktu związanego z testamentem to jest koszt 70 zł. Ja to zrobiłem na zwykłej kartce, więc można to sobie normalnie spisać w domu na taki domowy sposób i już to jest coś lepszego niż brak testamentu. Co dalej? Dalej na pewno ważne rzeczy. Takie pytanie. Ja sobie zadałem takie pytanie jeszcze na nartach. Co po sobie zostawisz? Czyli jest taki dzień, który spotka każdego z nas. No i właśnie, co po sobie zostawisz? Nie macie, znikasz i tyle. Jest informacja, że no niestety coś się wydarzyło, tak? Czy już wiek, tak? I pożegnaliśmy pana X, pana Kowalskiego, czy jakiegoś Nowaka i go nie ma. No i co po tobie zostanie? Jakie rzeczy? Czy zostanie, teraz idźmy w majątek na przykład, czy zostaną pieniądze i firma i nie wiem, i dolary, złoto, nieruchomości, czy wręcz przeciwnie, czy może zostanie dług jakiś do spłacenia, jakieś problemy dla rodziny, która będzie się musiała tego pozbyć, która będzie musiała po prostu powiedzieć, że nie chce tego przyjąć, bo te długi przecież też są dziedziczone. Czy zostaną jakieś dobre rzeczy, może książka napisana, może jakieś filmy właśnie, może na YouTubie, a może dzieci, które są dobrze wychowane, jakaś fajna rodzina, która po prostu ma super wartości przekazane przez Ciebie i będzie tak naprawdę dalej to przekazywała. A może jakaś wiedza, która jest przekazywana u Ciebie w pracy, bo może uczysz ludzi, może jesteś nauczycielem, może swoją wiedzę na jakichś wykładach przekazujesz, a może zostanie jeszcze coś innego, coś wartościowego, a może nic. Może nikt Cię nie będzie pamiętał. Jak zapytają za na przykład 5 lat po Twojej śmierci, kto to był? I wszyscy powiedzą, nie znam gościa, nie pamiętam, w ogóle nie ma. Tak jakby cała pamięć uleci. Więc pytanie, co zostawiasz właśnie, co zostawisz? Czy cokolwiek dzisiaj jest? Ktoś powie, ja mam dom i samochód. No właśnie. I teraz pytanie, czy to jest Twój dom? Może dom zostanie. A jeśli to nie jest Twój dom? Jeśli to jest wszystko na kredyt? Ktoś powie, zostawię pieniądze. A gdzie masz te pieniądze? Czy na pewno masz? Czy masz tylko kartę kredytową albo kredyt odnawialny, czy jakiś limit i to jest wszystko banku i bank sobie zabierze leasing, zabierze kredyt, dom na kredyt i zostanie tak naprawdę nic. Więc pytanie, czy cokolwiek jest, co mogłoby zostać nawet dla rodziny, jakakolwiek wartość. Ja nie mówię, że to jest najważniejsze, ale zadaj sobie pytanie, zrób sobie taką listę i napisz sobie, co w ogóle mam, co posiadam dzisiaj, oprócz oczywiście wartości, wiedzy, którą mam w głowie, pracy. Pytanie, co jest? Co masz po tej stronie plusów? Oczywiście po stronie minusów mamy jakieś długi, mamy jakieś rzeczy. Zapiszmy sobie to wszystko. Zapisz, weź to na kartce i zrób sobie taki rachunek finansowy rachunek sumienia na nowy rok jeszcze. Związany właśnie z tym, żebyś miał świadomość, co ty masz. Czy masz jakieś rzeczy, które zostawisz? Czy masz jakieś rzeczy, które będą przypominały w ogóle o tobie i one są wartościowe i ludzie będą za 10, 20, może i 50 lat pamiętali. Może obrazy malujesz i je sprzedajesz i ludzie je mają w domach. Może to jest zupełnie co innego. Może tworzysz rzeźby. Może są to rzeczy wartościowe, o których w ogóle teraz nie pomyślałem, a ty je robisz i to jest wszystko pod Twoim nazwiskiem. Nie wiem, zadaj sobie takie pytanie i na nie odpowiedz bardzo szczerze. Ja nad tym też bardzo, bardzo długo myślałem. Może pisałeś książki albo zamierzasz? No to pytanie,
jeśli zamierzasz. Dlaczego dalej zamierzasz? Dlaczego tego nie zaczniesz dzisiaj? Skończ tą książkę, nawet niech to będzie książka 10-stronicowa, będzie łatwiej napisać drugą, bo już będzie rozpęd. Ja pojechałem wczoraj na narty, przedwczoraj, właśnie dlatego, że chciałem się na tych nartach uczyć jeździć i ciągle nie było czasu, ciągle było coś, nie było nart, nie było śniegu, nie było kompana do wyjazdu i tak dalej, było za dużo pracy. A bardzo chcę się nauczyć na tych nartach. Jeżdżę, ale to nie jest jeszcze to, więc ja jechałem po to, żeby trenować te 2 dni. Jeździłem łącznie chyba 12 godzin, dla mnie to było bardzo dużo, więc powiedziałem, że teraz jest czas. Nie ma co czekać, bo ja nie wiem, czy coś sobie nie zrobię z nogą, czy za 10 lat w ogóle będę mógł się ruszać. Chciałbym, więc póki mogę, to jeżdżę. I tak samo proponuję zdecydować, że jeśli chcesz coś zrobić i nie masz czego zostawić po sobie, to zacznij tworzyć, zacznij wychowywać, zacznij dawać wiedzę, zacznij po prostu rozpowszechniać coś, co jest związane z Tobą, żeby ludzie później kojarzyli, że to jest Twoje i nawet jeśli Cię zabraknie, to ludzie będą dobrze wspominać lub będą po prostu przez te wartości, które zostawisz, mogli po prostu o Tobie dobrze pomyśleć. Co dalej? Praca jako ekspert, tak sobie to napisałem, to jest taka mapa myśli, którą tu mam, będę Ci tych kilka punktów rozszerzał, żebyś sobie rozumiał, co miałem na myśli. Praca jako ekspert. To jest dosyć istotne, najbardziej istotne wtedy, kiedy masz rodzinę. I zadaj sobie pytanie, jeśli jesteś dzisiaj ekspertem i nawet masz biznes, jeśli jesteś Ty ekspertem i na przykład Twoja żona lub Twój mąż nie jest w stanie w momencie, kiedy Ty nie będziesz mógł pracować z różnych względów, czy zdrowotnych, czy właśnie jakiejś śmierci, co w tym momencie, jeśli Ty jesteś ekspertem, na przykład stomatologiem i masz zakład stomatologiczny, jakiś po prostu taki biznes i zarabiasz z tego miesięcznie, obojętnie ile, czy 10, czy 50 tysięcy, nie ma znaczenia, ale zarabiasz i te pieniądze sprawiają, że Twoja rodzina żyje. Co w momencie, kiedy ta osoba, która wykonuje ten zawód, jest specjalistą, nagle odchodzi albo nie może pracować? Co się wtedy dzieje? Ja tego nie wiem, bo może tam jest jakieś specjalne ubezpieczenie na wielkie sumy i to ubezpieczenie sprawi, że będzie można za to żyć. No ale co jeśli będzie problem z wypłaceniem tego odszkodowania albo nie ma tam takiej klauzuli, która sprawi, że te pieniądze trafią na konto? No to ta żona lub ten mąż, która nie jest specjalistą, nie będzie mogła tego zakładu przejąć i robić w tych zębach, no bo nie jest specjalistą od zębów. Jeśli ktoś jest mechanikiem samochodowym, to też uważam, że druga strona z rodziny nie będzie mogła prowadzić dalej tego zakładu, bo nie jest mechanikiem, specjalistą czy jakimś elektronikiem. Więc tu też warto się zastanowić, czy nie ryzykujemy wszystkiego, robiąc tak specjalistyczną rzecz i to jest nasze jedyne źródło utrzymania. I co w momencie, kiedy właśnie my jesteśmy na wynajętym i ten zakład stomatologiczny nie jest nasz, ten zakład mechaniczny też nie jest nasz, nie jest to nasz mechanik, nie jesteśmy w stanie tych nieruchomości wynająć, podnająć, sprzedać, bo to nie jest nasze. My musimy stamtąd wyjść, bo przestajemy zarabiać i nie mamy na czynsz. Musimy wyjść. Co z tymi rzeczami? Sprzedamy za bezcen, czy znajdziemy szybko kupca na te wszystkie specjalistyczne sprzęty? To są pytania, które warto sobie zadać już dzisiaj i zrobić jakiś plan B, zabezpieczyć się w jakiś sposób, bo jeśli będzie już po fakcie, to wtedy wiesz, jak ludzie najczęściej robią. My musimy wszystko sprzedać, bo są duże koszty, musimy się wynieść. To są jakieś rzeczy, które będziemy szybko chcieli sprzedać, bo potrzebujemy pieniędzy, nie znamy się na wartości, nie jesteśmy specjalistą w tej branży. Ktoś oddał sklep, a tam są jakieś szafy chłodnicze. Nie wiemy kompletnie, ile to ma wartości. Ktoś przyjeżdża i mówi, dobra, dam 20 tysięcy gotówki, biorę wszystko, a się okazuje, że to jest warte 100. Więc tak naprawdę często możemy stracić wtedy, kiedy nie będziemy wiedzieli, więc oczywiście wszystkich scenariuszy nie jesteśmy w stanie wymyślić, bo to jest życie. Życie zweryfikuje, życie dołoży nam do pieca różne rzeczy i wierzę doskonale, że tak jest, ale jeśli chociaż trochę z tych punktów, o których mówię, będziemy mieli zabezpieczone, na pewno łatwiej będzie, jeśli któraś z tych opcji może się wydarzyć. Gdzieś warto mieć na boku jakąś opcję rezerwową i zastanowić się właśnie, co w takiej sytuacji zrobić. A może już dzisiaj, robiąc swoją specjalizację i pracując i zarabiając, robić sobie drugą, chociaż malutką, chociaż taką, która będzie dawać kilkaset złotych miesięcznie na razie, na sam początek, a za 2 lata ona będzie dawała 1000, 1500. Niech ona rośnie jak emerytura i nawet za 10-20 lat niech ona daje kilka tysięcy miesięcznie i nawet niech to będzie taka minimalna emerytura, która pozwoli żyć, ale bez stresu, dać na po prostu jakiś wynajem mieszkania i bułki i kawę. Więc może właśnie nawet małym takim sumptem powolutku, nie mając czasu, bo robiąc te wszystkie inne rzeczy, no nie mamy go za dużo. Więc może właśnie to. Ale pytanie, czy to robisz? Czy już ile lat minęło już tego biznesu? Ile my ryzykujemy, że gdyby się to wszystko wysypało, co my mamy? Oczywiście można iść do pracy na zwykły etat, to jest ostateczność, no ale właśnie, ile będziemy mieli wtedy lat? Czy ktoś nas przyjmie?
Pytań jest dużo, warto sobie odpowiadać na nie, warto sobie też je zadawać przede wszystkim. Usiąść, wyłączyć wszystkie rozpraszacze, wziąć białą kartkę i papier i zadawać sobie te wszystkie pytania, zastanowić się nad swoim życiem. Co dalej, bo to nie wszystko. Praca jako ekspert. Kiedyś słyszałem o osobie, która raz w miesiącu idzie właśnie na pogrzeb, która idzie po prostu na pogrzeb, nie swój, w sensie swoich znajomych, bo to by było raczej niemożliwe, żeby co miesiąc ktoś odchodził. Po prostu ta osoba sprawdza ogłoszenia przy kościele, kiedy są te pogrzeby i po prostu idzie raz na jakiś czas do tego kościoła, na ten pogrzeb obcej osoby, siada sobie w tej ławce i widzi, że ci ludzie odchodzą. Po co? Żeby mieć właśnie świadomość, że to nie jest tak, jak nam się wydaje, bo oczywiście śmierć jest codziennie. Codziennie są jakieś problemy na świecie i tak jak mówię, mój film absolutnie nie jest po to, żeby Cię demotywować, bo wiesz doskonale, że taki nie jestem. Zdecydowanie chodzi o to, żeby uświadomić. Ja też to mam, nie biegam po pogrzebach i wiadomo, że to jest nic przyjemnego, ale sam doskonale wiesz, że te pogrzeby najbardziej nam doskwierają i otwierają głowę w momencie, kiedy to dotyczy naszych bliskich, ale w momencie, kiedy te pogrzeby są gdzieś tam, to nam się wydaje, no trudno, ktoś zginął, wypadek. Codziennie w Polsce ginie kilka do kilkunastu osób na drogach. Codziennie, od chyba 6 do 10. Ja to kiedyś statystyki sprawdzałem i to jest tylko wypadki na drogach. My doskonale wiemy, że to jest, ale dla nas to nie jest nic takiego trudnego do zniesienia, bo to jest gdzieś tam właśnie, to jest gdzieś tam, to my nie znamy tych ludzi. No i właśnie, to się dzieje u nas również raz na jakiś czas i wtedy to do nas dochodzi. To inaczej tak naprawdę, inną wagę gatunkową ma niestety ta sytuacja wtedy, kiedy nas dotyczy. I teraz, co my możemy zrobić? No nie chodzi o to, żeby chodzić do kościoła co pogrzeb i sobie rozkminiać, ale może raz na jakiś czas warto wtedy zastanowić się, znowu to do nas wróci, znowu mamy tą świadomość. Mówię, nie możemy zwariować, musimy normalnie żyć, ale mówię, warto tych kilka trików zastosować i przygotować sobie parę rzeczy po prostu, żeby było łatwiej nam w przyszłości albo naszym dzieciom czy naszej rodzinie, gdyby się coś wydarzyło. Mówię, lepiej po prostu zabezpieczać, niż później się martwić. Co dalej? Co jeszcze mam napisane? Kamila Rowińska mam napisane, bo Kamila bardzo ją cenię i kiedyś powiedziała bardzo fajne zdanie. Powiedziała sobie, że jak będzie miała 40 albo 50 lat, to napisze książkę o tym, co ją spotkało, bo miała też trudno w życiu, miała też sporo różnych nieprzyjemnych sytuacji, ale też sporo sukcesów. Mnóstwo kobiet inspiruje Kamila i Kamila powiedziała właśnie, że napisze książkę, jak będzie miała 40 lub 50 lat. Tego dokładnie nie pamiętam, ale powiedziała w wieku tam 20 kilku, że jak będzie miała tyle, to napisze wtedy książkę. A później po jakimś czasie uzmysłowiła sobie i powiedziała sobie drugie zdanie. Kamila, a kto Ci do cholery dał gwarancję, że Ty dożyjesz tych 40 czy 50 lat? Jak Ty chcesz książkę pisać, to siadaj do cholery i pisz ją dzisiaj. Albo zaplanuj chociaż, że zaczniesz w piątek, albo pojedziesz na weekend, wyjedziesz na 2 dni sama i będziesz książkę w hotelu pisać od rana do wieczora i napiszesz. I tak zrobiła. Do dzisiaj Kamila chyba wydała 7 książek, więc podaję Ci przykład osoby, która miała bardzo, bardzo ciężko. Sprawdź sobie historię Kamili, jeśli nie znasz. I takich osób znasz pewnie więcej, ale jeśli nie znasz Kamili i zobaczysz, że jej dzisiejszy sukces i brand, który pokazuje w internecie i zdjęcia, to będzie Ci się wydawać, że to jest osoba sukcesu, ale przeżyła naprawdę, naprawdę dużo, więc to jest bardzo fajny przykład, nie tylko dla facetów, ale również właśnie przede wszystkim dla kobiet, które często mówią, że my mamy trudniej, że to, że tamto. Ona miała, myślę, że zdecydowanie trudniej niż Ty, więc polecam zdecydowanie, bo Kamila też mnie mega motywuje w momentach, kiedy mam gorzej, to sobie przypominam tę sytuację i też a propos czasu świetnie powiedziała i to jest mega, mega prawdziwe, więc myślę, że warto ją też naśladować. Co dalej? Biznes, który będzie pracował bez siebie, to też jest właśnie takie istotne, związane z tym. Wcześniej mówiłem o eksperctwie, czyli jesteś ekspertem i to już wytłumaczyłem, ale biznes, który będzie pracował bez Ciebie. No właśnie, więc pytanie, czy jeśli masz biznes i firmę, to Ty faktycznie jesteś przedsiębiorcą i ta firma pracuje dla Ciebie i bez Ciebie, czy jesteś kimś, kto jest zatrudniony, czyli samozatrudnionym, że jak Ciebie nie będzie, to ta firma nie jest w stanie pracować. To są dwie różne rzeczy, mimo że bardzo podobne. I też tutaj warto zadać sobie pytanie, jaki model firmy tworzysz lub jaki model firmy planujesz. Albo w jaki sposób masz ten biznes teraz poukładany, co jesteś w stanie zrobić, żeby z tego modelu samozatrudnienia wyjść do tego modelu przedsiębiorstwa, gdzie Ty jesteś prezesem lub właścicielem, ale jesteś z boku i nie musisz w tej firmie być. Masz albo jakieś programy, albo aplikacje, albo systemy, albo zlecone wszystko na zewnątrz, albo pracowników, którzy mają to wszystko tak wytłumaczone, że są w stanie pracować bez Ciebie. Ty oczywiście jesteś z boku i pilnujesz tego wszystkiego, ale masz właśnie możliwość bycia w domu, pojechania na wakacje, zadbania o zdrowie, o czym zaraz też powiem na koniec,
i wielu innych rzeczy masz możliwość, że ty nie musisz być dziennie o 8 do 16 w firmie. Nie musisz. Możesz oczywiście, jak lubisz to i możesz tam po prostu pomagać, ale masz możliwość wyjechania na narty, pojechania do rodziny, zadbania o zdrowie i wiele innych rzeczy. Więc pytanie, jak to u Ciebie wygląda? Czy jesteś samozatrudniony i musisz być w firmie swojej, czy możesz być w firmie i jesteś prezesem, który jest z boku i tak to poukładał lub układa, żeby faktycznie w tej firmie być jak najrzadziej. Co jeszcze? Audyt czasowy. To jest rzecz, którą myślę znasz. Jeśli nie, to warto się zastanowić, bo często ludzie po takich wykładach, po takich filmach mówią, no Grzegorz, ale przecież tego czasu nie ma, ja mam firmę, ja mam drugą firmę, ja mam dzieci, ja mam to, jeszcze na siłownię, jeszcze mąż, jeszcze tu mama chora i tak dalej. Jasne. Tylko zadaj sobie pytanie, jakie problemy ma Twoja sąsiadka, albo czy Twoja koleżanka z pracy, czy Twój kolega nie ma problemów. Każdy ma, tylko każdy ma inne i każdemu się wydaje, że jego sytuacja jest najgorsza. A tak nie jest. Zadaj sobie pytanie, kto ma chore dzieci, czy kto ma problemy w firmie, czy kto ma długi, czy kto ma kredyty w frankach. Każdy ma jakieś problemy i nigdy nie będzie tak, że Ty będziesz mieć lepiej od innych lub gorzej od innych. Po prostu Tobie się wydaje, bo Ty masz swoją perspektywę i filtr na Twoją rodzinę i Twoja rodzina jest najważniejsza, Twoje konto, pieniądze dla Ciebie są istotne i to jest normalne, bo Ty musisz to wszystko utrzymywać, płacić Twoje rachunki. Tak Ci się wydaje. Audyt czasowy, bardzo ważna rzecz, bardzo prosta do zrobienia. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, to zrób sobie taki jeden dzień, że zapisuj sobie ze stoperem, z budzikiem, ile czasu zajmują Ci rzeczy. Będąc nawet w pracy, nawet na etacie, nawet w biurze, gdzieś siedząc, zapisuj sobie, ile zrobiłeś. Jeśli robisz maile, to rób te maile. Zapisz sobie po prostu, ile czasu zajęło Ci odpisywanie, czytanie, czy tam usuwanie, czy czyszczenie skrzynki mailowej. Ile czasu konkretnie, godzina, czy 40 minut wpisuj. Później dalej, później jest przerwa między kawą. Ile czasu, ile ten lunch trwał, ile wychodzisz z biura 14, wracasz 15:30. Zapisuj, że te 90 minut trwał lunch, wyjście i dojście do biura z powrotem. Później konferencja. Ile czasu? Analizuj później to. Ile realnie, czy ta konferencja była potrzebna, czy ten telefon musiał trwać tyle, czy ja jestem w stanie te maile zlecić, czy ile mam spamu tutaj, czy co możemy zrobić z tymi mailami, ile ja czasu tracę później w domu, co ja robię, ile czasu telewizor, ile pranie, ile prasowanie, ile obiad, czy ja mogę ten obiad kupić na mieście, a może ktoś mi go zrobi, a ile sprzątanie, czy ja mogę zlecić to sprzątanie i mieć czas właśnie wtedy dla dzieci, albo właśnie czas na to, żeby automatyzować tą firmę. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe, czyli generalnie audyt czasowy jest do zrobienia, ale musisz wszystko przeanalizować, gdzie ten Twój czas jest, bo Ty masz 24 godziny, dokładnie tak samo jak ja, ale jeśli nie przeanalizujesz, gdzie Ty jesteś w tym czasie, w tych 24 godzinach, no to nie będziesz kompletnie wiedzieć, gdzie możesz urwać te minuty cenne, które później przechodzą nawet w godzinę, dwie dziennie wolną, którą możesz przeznaczyć na to, czego nie masz. I myślę, że na koniec coś, co ja stosuję już od kilku lat, czyli właśnie mówiłem, ten czas, żeby dać sobie taki przegląd zdrowotny, bo mówimy o tym zdrowiu, o tym czasie, o tej śmierci, o tym wszystkim, co jest ważne, ale jeśli nie zadbamy również o zdrowie, czyli o badania takie, my co roku robimy badania techniczne samochodu, a nie robimy badań technicznych człowieka. Nie wiem czemu, znaczy w sumie domyślam się, biznes farmaceutyczny jest chyba najlepszy na świecie, więc myślę, że dlatego nie ma takiego obowiązku. Ja sobie obowiązek taki sam dałem, czyli co roku jadę do lekarza i proszę go o to, żeby dał mi skierowanie na wszystkie badania. Oni najczęściej się pytają, po co panu jest? Ja mówię, że nic. No to są zdziwieni, że chcę się badać, kiedy jestem zdrowy. No i ja wtedy odpowiadam, a kiedy się badać, jak będę już chory, jak już będzie za późno i będzie trzeba leczyć? No i wtedy mówią, kurczę, gdyby wszyscy mieli takie myślenie jak Pan, w Pana wieku, to byłoby lepiej. No ale tak nie jest, więc na koniec po prostu polecam, żebyś sobie zapisał datę, wybrał sobie termin, jeden nawet L4 sobie weź, jeden dzień, jeśli nie możesz, jedź do lekarza, weź sobie najlepszego lekarza, którego znasz, weź wszystkie skierowania na wszystkie badania podstawowe, płatne, niepłatne, nie ma znaczenia. Pamiętaj, że ubezpieczenie pojazdu kosztuje mnóstwo pieniędzy, 1000 zł średnio rocznie, to myślę, że każdy płaci za OC, a jeszcze są badania techniczne, które kosztują też chyba 100 czy 150 zł również, więc wydaj chociaż 150 zł rocznie na te badania na siebie. Jeśli to zrobisz, to na pewno już będziesz dalej niż wcześniej, jeśli tych badań nie robiłeś. Polecam to zrobić już teraz, nie zastanawiać się, nie czekać, nie podejrzewać, że coś mi jest, bo samemu tego nie wypodejrzewasz. Trzeba po prostu pójść, sprawdzić, mieć pewność, zrobić sobie wszystkie badania i być po prostu bliżej zdrowia i bliżej tego szczęśliwego, dłuższego życia. To na pewno tyle. Myślę, że ten film jest dzisiaj inny niż u mnie na kanale. Tym bardziej, że za tydzień zaczynamy w lutym już nową serię, która będzie z wywiadami, z osobami, które inwestują w bardzo, bardzo wąskie czasami specjalizacje i będziemy rozmawiać o inwestycjach w wiele różnych rzeczy, czyli o pieniądzach znowu, więc tak naprawdę ten film jest, myślę, inny, ale wartościowy i ważny dla Ciebie, więc weź sobie to wszystko do serca, przeanalizuj, czego Ci brakuje z tych punktów, które wymieniłem, w których już jesteś, których w ogóle może nie pomyślałeś i działaj tak, żeby Ci się po prostu żyło lepiej, dłużej i przyjemniej, żebyś po prostu
tu również miał możliwość zarabiania, ale przede wszystkim życia jak najdłużej, więc pamiętaj, działaj jak agent specjalny i nie zostawiaj tego wszystkiego na później. Do zobaczenia, trzymaj się.